Tutaj zaparkowany samochód, parking PS6, zobaczcie, tam są oznaczenia, parking ekonomiczny i jest on w takiej odległości do lotniska, także nie jest źle, jeśli chodzi o odległość. Przede wszystkim tak, pokażę Wam dzisiaj podróż do Paryża, ale głównie chodzi o to, że pokażę Wam, w jaki sposób zachować się na lotnisku, co nas czeka, jak to wygląda z tą naszą odprawą. Jeśli po raz pierwszy wyruszacie w podróż, boicie się z tej sytuacji, na co zwrócić uwagę, zobaczcie, wszystko Wam pokażę na lotnisku w Gdańsku imienia Lecha Wałęsy. Także lecimy tu przez parking, idziemy sobie do przodu w kierunku lotniska. No i zaraz na terminal. Wszystkie informacje, strzałki kierują nas na odloty. Jak widzimy, tam z przodu mamy informacje odloty, więc tamtędy idziemy, w tą stronę się kierujemy. Także tam jest P6 parking ekonomiczny, 6 dyszek za 3 dni postoju, w zależności oczywiście od ilości dni. Tutaj jest trochę więcej miejsc na parkingu tym bliższym, ale tutaj jest drożej. A jeśli chcecie kogoś odebrać na chwilę, można podjechać 3 zł, a ten parking, który przejeżdża się tylko, jest darmowy na jakąś tam minutę, po prostu podjeżdżacie i odjeżdżacie. Takie szybkie, kiss and fly. Z przodu są perony, jak widzicie tu na tym podejście przejeżdża sobie górą pociąg, także też jest to dobra opcja, aby sobie przyjechać na lotnisko pociągiem gdzieś, wiadomo, z dogodnego miejsca, nawet z centrum Gdańska, aby tu nie parkować samochodu, nie kombinować. Jeśli nie chcecie przejeżdżać samochodem, to właśnie sobie udajecie się na pociąg i tu górą pociągiem przejeżdżacie. No i wchodzimy, odloty. Jeśli mamy coś do nadania, to idziemy nadać, a jeśli nie, no to kierujemy się do odpowiedniej bramki. Także tam jest wejście. Od wejścia skanujemy tu sobie bilet, podchodzimy do brameczki i skanujemy. I jesteśmy już w części odlotów. Dalej kierujemy się tak jak są departures. Także po przejściu strefy bezpieczeństwa mamy tu miejsca na odpoczynek, wypicie kawki, kupienie sobie czegoś zupełnie taniego, na przykład woda pół litra 13 zetka. Także dobra cena i lecimy sobie dalej. Jeśli tu jest numeracja bramek, także kierujemy się według naszej bramki, nasza to 19. No i po przejściu tej strefy sklepowej mamy tu salę odlotów z bramkami. Jest informacja. Możemy sobie przejść na miejsce widowiskowe, popatrzeć jak samoloty lecą. No i tam mamy Neptuna, nawet podziwiać co można, wizerunek Neptuna, bo w końcu jesteśmy w Gdańsku, także blisko morza. Także tutaj jest Neptun. Tu jest gate 24. Właśnie pasażerowie są odprawiani tam na gate'a, a my idziemy do naszej bramki. Jest nieco dalej. Także udajemy się w odpowiednie miejsce. No i kierunek Paryż. Jak widzieliście, co zrobić należy w kontroli bezpieczeństwa. Po lewej stronie mamy bramki poszczególne, tam 13, 14, aż do 24 bodajże. Sklepiki, McDonaldy i inne, które możecie sobie zakupić, czekając oczywiście na samolocie, bo trochę z reguły trzeba poczekać. A tam stoją sobie i oczekują na wylot samoloty i wasze bagaże. Jak widzicie, w poczekalni bagaże sobie oczekują, abyście mogli na wakacjach sobie przebrać się. Strefa masażu, też można się pomasować. No i czekamy. Jeden wzdłuż bramek na wysokości bramki numer 13.
Mamy tankowanie wody. Także za mną miejsce źródełka, czyli zatankowanie wody. Bierzecie pustą butelkę. Oczywiście butelka przejdzie przez kontrolę bezpieczeństwa, ale pusta. Nic nie możecie w niej mieć. No i woda zatankowana. Lecimy sobie dalej, bo już taką wodę możecie wnieść na pokład. Jak się zastanawiacie, jakie ceny są na lotniskach, to zaraz zobaczycie. O ciuchach może za dużo wam nie powiem, ale jedzenie, pizza, hot dog, pizzy, kawałek za 28 zł, drugi kawałek 50% taniej, czyli wtedy 14. Odliczymy i cena może korzystna. Bardzo pilne, proszę się. 17. Sałatki. Kawka 18, 16 w zależności od rodzaju. Tu mamy takie sałatkowe party. Trochę dalej mamy McDonalda, także też coś w McDonaldzie sobie hapsujemy. Co? Sprawdzić, co ważne, trzeba na bilecie, którym wejściem wchodzimy. My mamy wejście tył, także kierujemy się do wejścia tylnego. Tu jest wejście przednie, tak wygląda nasz samolocik. Tam są inne samoloty, a my tutaj. Do kolejki się ustawiamy i wbijamy na pokład. Po kilku cennych informacjach od stewardesy odnośnie bezpieczeństwa, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, kołujemy na pas startowy, tak aby móc po chwili udać się w przestworza. Jeśli po raz pierwszy lecicie, to ten start jest najbardziej nieprzyjemną częścią lotu, czyli uczucie jest mocnego przyspieszenia, tak jakbyście byli w dobrym sportowym samochodzie i po chwili, po około kilku sekund od rozpędzenia się z samolotu odrywamy się od ziemi. Tu też może pojawić się uczucie skoków ciśnienia, nawet później, jeśli jesteście już wyżej w przestworzach, pomaga tu przełknięcie śliny na zatykające się uszy. Jak widzicie, samolot po chwili robi szybki zwrot, ponieważ musiał startować pod wiatr, oczywiście z racji aerodynamiki, aby łatwiej móc wzbić się w przestworza. Co też istotne, jeśli chodzi o pogodę, w zależności oczywiście na jaką traficie, to bywają różnego rodzaju wrażenia z lotu i występują turbulencje lub też jakieś uczucie drgań samolotem, w szczególności jeśli skrzydła uderzają o chmury. Wydaje się to, że są to tylko niewinne chmurki, mięciutkie z pary wodnej, ale naprawdę jest to czuć i widać, jeśli one o te skrzydła nasze zahaczają, to jest to uczucie lekkich drgań w samolocie, w zależności także jaką pogodę traficie. Jeśli niebo będzie całkowicie bezchmurne, to tego uczucia nie będzie. Jak widzicie, już wkraczam ponad chmury, aby po chwili ujrzeć piękny widok roztaczających się chmur pod nami, czyli pod samolotem. Już wtedy widzimy tylko ładne chmurki
na horyzoncie czyste, błękitne niebo. Samolot porusza się na wysokości około 10 000 metrów z szybkością około 800-900 km na godzinę. Później podczas podchodzenia do lądowania oczywiście prędkość maleje i tu też pojawiają się też większe uczucia dyskomfortu odnośnie właśnie lądowania. Najgorszym momentem jest oczywiście uderzenie o pas startowy w momencie lądowania oraz mocne hamowanie. Trzymajcie w tym momencie wszystkie swoje rzeczy, akcesoria, telefony, które nie zabezpieczyliście, ponieważ mogą najzwyczajniej wypaść Wam z ręki i polecieć mocno do przodu w czasie właśnie tego silnego hamowania, kiedy jak widzicie skrzydła się zmieniają samolotu, aby mocniej wyhamować. No i wolnęliśmy o podłogę. Całe szczęście cali. Zawijkę robimy. I witamy ziemię francuską. Także z samolotu kierujemy się na terminal, z terminala na autobus, z autobusem do Paryża. No i dalej zwiedzamy. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Przez terminal przechodząc w kierunku przystanku autobusowego, czy też autokarowego. Idziemy w takich bramkach, kierujemy się na halę przylotów. Inaczej tu nie możemy iść, tylko tak jak nas kierują bramki. No i wchodzimy na lotnisko. Wszyscy na inwalidę. Wołanie po bagaż. A, tu można kupić bilet, my mamy. Bilet mamy, tam jest toilet. Tu nie musimy kupować biletu. Może jakbyście nie mieli biletów, to od razu po wejściu na halę można zakupić sobie bilet. Z hali odlotów wychodzimy na zewnątrz, idziemy tam. No. Na bus station. Tam jest terminal 2, z tamtego terminalu wyszliśmy i tutaj są autobusy. Tam mamy bus do Beavius, czyli do miasteczka. Możemy sobie podjechać do samego miasta, a tutaj są autokary do centrum Paryża. Czyli jeśli macie bilet zakupiony, no to po prostu idziemy. Tam mamy kasę biletową. Zakupimy sobie bilety, jeśli nie kupiliście w automatach biletowych na terminalu. Też tutaj możecie zakupić. No i tutaj skanujecie sobie bilet i wchodzicie, tam jest już nasz bus. Także pan nam zeskanował bilecik. Tutaj sobie skanuje i udajemy się do Aerobus. Tak wygląda ten autobus. Lotnisko jest naprawdę malutkie, nie zabłądzicie tutaj, także się nie martwcie o to, że gdzieś tam pobłądzicie, nie ma problemu. Pakujemy się do środka. Tutaj taki większy peron na właśnie autobusy, stąd też udamy się powrotną drogą do lotniska naszego Beavius. Także bez problemu tutaj traficie. Bilet też można tutaj zakupić na miejscu, nie będzie z tym najmniejszego problemu. My udajemy się teraz na metro, metrem do naszego hotelu, później dalej zwiedzanie. Tu mamy plan metra, stoimy sobie, czekamy w kolejce po bilety M13. Taki będzie nasze metro. A niestety niezbyt rozwiązanie to jest czasowe, bo musimy trochę odstać. Don't. Ticket T+.
Kurwa. Pustkę masz. No to 4. To weź 4. No 4 weź na razie. Daję Chcecie później. paragon? Jest, daj, bo jak coś Lepiej będzie nie tak. Zbliżeniowo można? Tu, zbliż. Tam. Gdzie? Tu? Pij. Nie trzeba. Co? Bierzecie jeszcze raz? Dystrybutuję. Weź, już zadystrybutowało. Weź jeszcze raz może te 4 od razu, co? Czy już nie bierzemy? Ja nie wiem. No dobra, na razie gdzieś tam znajdziemy. Zobaczymy, idziemy. Bilet zakupiony w tej kasie ticketowej. Teraz idziemy do bramki. Szluwasz i tam łap go. I udało się wejść. Taki tykiecik 2,1 euro na osobę. Udajemy się na M13 Paris Chatillon. Le Bouchon. Czekamy na M13 Chatillon. Tam mieliśmy wyjście z metra. Wyszliśmy. Obok mamy zaraz stację i przystanki tramwajowe. A my idziemy w stronę hotelu. Przejdziemy się z buta. Pozwiedzamy trochę Francę, bo przez te metro nic nie zauważyliśmy. Jak to wygląda. O, jest keps. Kurczaka z rożna. Wczoraj. Aha. Zatrzymaliśmy się w hotelu F1 w Paryżu. Tak wygląda ten hotel. Mamy do wyboru widok albo na taką ścianę budynku tutaj, albo na cmentarz. Także średnio to wygląda, ale co ciekawe, cena za nocleg jest tutaj wyświetlana na hotelowym tu wyświetlaczu i zmienia się każdego dnia. Dzisiaj 67 euro.